Hello and welcome to our daily devotional. Serdecznie witamy do naszego dziennego nauczania. We spend a bit of time Monday to Friday in the Word of God. Spędzamy trochę czasu od poniedziałku do piątku w Słowie Bożym. So you're welcome to join us any of those days or catch up later in the day. I zapraszamy Ciebie, żebyś przyłączył się do nas każdego dnia albo posłuchał tego w każdej wolnej chwili. We've been looking at what it means to be a disciple of Jesus. Przyglądaliśmy się, co to znaczy być apostołem Jezusa. And we've seen that being a disciple is being a follower. I widzieliśmy, że bycie apostołem oznacza być kimś podążającym. So that's the first part of being following Jesus is being his disciple. Czyli oznacza to, że podążanie za Jezusem oznacza bycie apostołem Jego. That leaves us the question, how do I follow him? I to sprowadza nas do pytania, jak ja mam za Nim podążać. See, when Jesus was on the earth, it was easy to follow him. They could physically follow him. Kiedy Jezus był na ziemi, oni mogli podążać za Nim fizycznie. But he's not physically in front of me now, so I can't necessarily follow him around town. Ponieważ On nie jest teraz fizycznie na ziemi, nie mogę za Nim podążać w mieście. So how do we follow him and be his disciple? Czyli jak my za Nim podążamy i moglibyśmy być Jego apostołami? Jesus himself tells us in John 8:31 how. Jezus mówi nam w Jana 38 dokładnie, jak my powinniśmy za Nim podążać. He said, if you abide in my word, Powiedział, jeżeli Ty mieszkasz w moim słowie, you are my disciples indeed. jesteś moim apostołem, naprawdę. So we are his disciple To znaczy to, że my jesteśmy Jego apostołami as we follow his word, what he taught. w momencie, kiedy podążamy za Jego słowem, tego, co On nauczał. Now this is very important. To jest bardzo ważne, Because there's some people that say, well, I follow Christ, but I don't follow the Bible. ponieważ niektórzy ludzie mówią, że podążają za Chrystusem, ale nie podążają za Biblią. That is actually impossible. To jest niemożliwe. The only way to be a disciple Jedyną drogą, żeby być Jego apostołem, is to follow the teachings of the person you're following. jest podążanie za nauczaniem osoby, za którą Ty podążasz. Now, that brings us to another thing I want to focus on today. To przyprowadza nas do następnej rzeczy, na której chcę się dzisiaj skupić. And that is how good a follower are you? A to jest, jakim dobrym jesteś, tym podążającym. Let me give you an illustration. Pozwólcie, że przedstawię wam coś. If you are physically following me, Jeżeli ty fizycznie podążasz za mną, idziesz za mną and I turn right, i ja skręcę w prawo, then if you're following me, you will turn right as well. jeżeli ty idziesz za mną, ty również skręcisz w prawo. And if I go straight, then you'll go straight as well. Jeżeli ja pójdę prosto, ty również pójdziesz prosto. In other words, you go where I go. Innymi słowy, ty idziesz tam, gdzie ja idę. And then you can say you're following me. I wtedy możesz powiedzieć, że ty chodzisz za mną. Well, what if I turn right A co jeżeli ja skręcę w prawo? and you think, well, I don't really want to go right. I want to go straight. I ty powiesz, ja tak naprawdę nie chcę iść w prawo, ja sobie pójdę prosto. So instead of going right with me, you continue on straight. I zamiast pójść za mną w prawo, ty idziesz sobie prosto. And yet you say, well, I'm still following Owen. I wtedy ty jeszcze do tego powiesz, że ty dalej idziesz za Owenem. Well, not really. Nie, naprawdę. The moment you go a different way, then you're not following me anymore. W momencie, kiedy zaczynasz iść nie tą samą drogą, co ja, nie podążasz za mną, nie idziesz za mną. When you go a different direction, you're now following your way. Jeżeli idziesz w inną stronę, nie podążasz za moją drogą. Now let's relate this into being a disciple of Jesus. Przyjrzyjmy się temu i połączmy to z byciem apostołem Jezusa. We're only following him My tylko idziemy za Nim,
to the degree that we are following his word. Do jakiegoś momentu, do którego my idziemy i spełniamy Jego słowo. See, you can follow his word in some areas and then not follow it in other areas. Możesz iść za Jego słowem w niektórych dziedzinach, ale w innych dziedzinach możesz wcale nie podążać za tym Jego słowem. Well, then, in each area, we're not following what he taught. Czyli w każdej dziedzinie my nie podążamy, nie idziemy za tym, co On nauczał. In those areas, W tych dziedzinach we're not being disciples. nie jesteśmy Jego apostołami. To the degree that I'm not following, Do tego stopnia, w którym ja nie idę za Nim, what his word teaches, to, co Jego słowo naucza, is the degree that I'm not being his disciple. jest ten właśnie stopień, do którego ja nie jestem Jego apostołem. So if we want to be good disciples, Czyli jeżeli my chcemy być dobrymi apostołami, then we want to make sure we carefully follow in each area. musimy być bardzo ostrożni i uważni, żeby iść za Nim w każdej dziedzinie. That's why Jesus said, if you abide in my word. Dlatego Jezus powiedział, jeżeli Ty mieszkasz i żyjesz w moim słowie, That word abide has to do with continuing in it all the time. to słowo zamieszkać oznacza, żeby kontynuować cały czas w tym słowie, przebywać w nim non-stop. When Paul was talking to Timothy, Kiedy Paweł mówił do Tomiego, he talked about carefully following my doctrine. mówił o tym, żeby bardzo dokładnie i uważnie iść za jego doktryną. If you're carefully following, Jeżeli ty bardzo dokładnie i uważnie idziesz, then you're making sure that in each area I'm following. to upewniasz się, że w każdej dziedzinie ty idziesz za tą doktryną. But if there's areas that I disagree with, Ale jeżeli są jakieś dziedziny, w których ja się z tym nie zgadzam, if there are areas where I see Jesus says something, jeżeli są jakieś dziedziny, w których ja wiem, że Jezus coś powiedział, and I say, i ja powiem, well, I know Jesus said that, no ja wiem, że Jezus to powiedział, but I see it differently. ale ja to widzę inaczej. Well, then in that area, we're not following him. To właśnie w tej dziedzinie my nie podążamy za Jezusem. In that area, we're following our opinion. W tej dziedzinie my podążamy za własną opinią. See, if we want to be a good follower, Jeżeli my chcemy być bardzo dobrym podążającym, then in each area we have to carefully make sure we are following. musimy się upewnić, że w każdej dziedzinie jesteśmy podążającym za Jego słowem. Arguing with and disagreeing with him Kłócąc się i nie zgadzając się z Jego słowem, is not following him. nie jest podążanie i pójście za Nim. Someone might say, Ktoś może powiedzieć, well, I have a right to my own opinion. ja mam prawo do mojej własnej opinii. I have a free will and I've got the right to go my way. Ja mam własną wolę, wolną wolę i ja mam prawo iść swoją drogą. Well, I agree. That is your right. Ja się zgadzam, tak, to jest twoje prawo. As long as you recognize Jak tylko ty widzisz i zauważasz to, that in those areas where I'm choosing to follow my opinion, że ty w tych właśnie dziedzinach dokonujesz wyboru iść za swoimi własnymi opiniami. I can't claim to be following him. I nie możesz wtedy mówić, że idziesz za Jezusem. We need to be honest with ourselves. Musimy być ze sobą bardzo otwarci. But if we're going to call ourselves followers of Christ, Ale jeżeli będziemy siebie nazywać podążającymi za Jezusem, then we need to be willing to lay down our opinion and follow him. musimy wtedy upewnić się i zdać sobie sprawę z tego, że musimy odrzucić naszą własną opinię i podążać za Jego opinią. We mustn't claim we're following him and yet actually be following our ideas. Nie możemy mówić o sobie, że jesteśmy apostołami Jezusa, a w tym samym czasie podążać za własnymi opiniami.
So the more closely we follow what he said, To czym bliżej my podążamy za tym, co on powiedział, then the more closely we are being a good disciple. tym bliżej i tym bardziej my jesteśmy dobrymi apostołami Jezusa. Now, what if somebody says, A co jeżeli ktoś powie, well, this is the way the church has done something for 1,000 years. to jest coś, co na przykład Kościół jakiś zrobił to poprzez 1000 lat. Well, we've always done it like this. I my zawsze tak czyniliśmy. Well, the question is not, Pytaniem jest nie, the question is not, is that how we've always done it? pytanie jest nie, jak zawsze my to uczyniliśmy. The question is it in line with what he said? Pytanie jest, czy ono jest w zgodzie z tym, co my robiliśmy, z tym, co Jezus powiedział. And when it's not in line, I jeżeli nie jest to zgodne, if we want to be good followers of Christ, jeżeli my chcemy być dobrymi podążającymi za Jezusem, then we need to be willing to make changes. wówczas my musimy chcieć uczynić zmiany. That takes humility sometimes. To bierze naszej pokory, To lay down the way we've always done it. żeby odrzucić te rzeczy, w sposób, który my zawsze robiliśmy, To lay down our own opinion żeby odrzucić nasze własne opinie and make a decision and a choice to follow his way. i żeby podjąć tą decyzję, żeby podążać za Jego drogami. And the more closely we follow his way and what he said, I czym bardziej i czym bliżej my będziemy podążać za Jego drogą i za tym, co On powiedział, the more of him we will experience in our lives. tym więcej Jego my doświadczymy w naszym życiu. So let's be willing to make changes where necessary. Czyli miejmy taką wolę, żeby uczynić coraz więcej zmian w naszym życiu And not just hold on to doing something in the church, i nie trzymać się tego, żeby czynić coś w kościele. because, well, that's what my father and my grandfather and my great-grandfather did. Bo to jest coś, co moja babcia, co moja prababcia i co moja praprababcia robiła. Do I follow Christ or do I follow what my great-grandfather did? Czy ja podążam za Jezusem, czy ja podążam za pradziadkiem, który coś robił? Do I follow Christ? Czy ja podążam za Jezusem? Or do I follow an idea and a tradition that's developed since Christ? Albo czy ja podążam za ideologią i tradycją, które się stworzyły od czasów Jezusa? We need to be willing to make adjustments Musimy zrobić zmianę, to be good followers of Christ. żeby być dobrymi podążającymi za Jezusem. So God bless you and thank you for listening to that today. Błogosławieństwa Bożego i dziękuję za słuchanie. And I trust that this helps us to just get on track with following him accurately. I ja wierzę, że to pomoże nam wrócić z powrotem na drogę, żeby podążać za Jezusem zgodnie z tym, co mówił. So that we can truly say, I am a follower of Christ. Żebyśmy mogli naprawdę powiedzieć, jesteśmy podążającymi za Jezusem. So may God's grace rest upon you today. Niech łaska Boga i pokój Boga spoczywa na Tobie dzisiaj. We will see you again tomorrow for some more. Do zobaczenia jutro na więcej.